Jakby nie patrzeć, kalendarzowo, pogodowo mamy wiosnę. Mechanicy omdlewają i nie mogą się opędzić do osób, które przyszły na ostatnią chwilę zrobić przegląd. Sprzedawcy rowerów chowają się pod ladą, gdy tylko w kolejce ustawi się następny klient, bo już dawno stracili głos. Także wiosna jest w pełni. Pytanie, czy zakup nowego roweru to jedyna słuszna opcja? Czasami tak, gdy rower jest do nas po prostu niedopasowany i jest na przykład za mały, ale czasami warto swój rower stuningować, tak żeby cieszył nas przez kolejne lata. Dzisiaj opowiem Wam krótko o 5 modyfikacjach, które warto moim zdaniem zrobić, jakie ja zrobiłem w swojej szosie i na pewno nie będzie to wymiana przerzutek, bo jest to ostatnia rzecz, którą bym Wam polecił. Numer 1 na mojej liście to opony. Ten element jest bardzo często zaniedbywany, a rowery fabrycznie często przychodzą na naprawdę podłym ogumieniu. Są to najniższe modele, które są po pierwsze ciężkie, po drugie mają słabą przyczepność, a po trzecie duże opory toczenia. Jeżeli chodzi o opory toczenia, to jest taka stronka bicyclerollingresistance.com. Wrzucę Wam linka poniżej pod filmem i tam dla naprawdę wielu modeli i producentów opon można sobie sprawdzić, jakie dana opona generuje opory toczenia i te różnice są naprawdę bardzo duże. Pomiędzy najtańszymi modelami, na przykład Schwalbe, a jakimiś topowymi, to jest naprawdę przepaść, już nie mówiąc o innych producentach. Tam możecie znaleźć pomiary wykonane dla opon o różnych szerokościach i badane przy różnym ciśnieniu. Także można sobie sprawdzić, jakie opony pasują do Waszego roweru. Można sobie też popatrzeć pod kątem tego, na jakim ciśnieniu na przykład zazwyczaj jeździcie i potem dobrać taką, która będzie miała niskie opory toczenia. No różnice potrafią być duże. Ja tutaj teraz założyłem opony Continental Grand Prix 5000, czyli taki jeden z topowych modeli Continentala i jeden z wyżej pozycjonowanych modeli na tej liście, na tej stronie. Bo te opony mają opory tam poniżej chyba 10 W generują, natomiast Schwalbe, które tutaj miałem wcześniej, generowały chyba około 20 W, czy nawet 25, więc no jak widzicie, można już kilkanaście watów tutaj odzyskać i myślę, że oczywiście przy jakiejś tam typowo amatorskiej jeździe to nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli jedziecie cały dzień albo 2 dni, jest to jakiś taki wyścig ultra, no to naprawdę może to już troszeczkę pomóc. Kolejna sprawa jest taka, że są spore różnice między oponami przeznaczonymi pod system tubeless, a oponami przeznaczonymi do dentek. I tutaj, jeżeli nie używacie tubelessa, tak jak ja na przykład, i chociażby jest to na przykład rower szosowy, to warto też na to zwrócić uwagę, nie kupować tubelessa, w sensie opon pod tubelessa, dlatego że one są zwyczajnie cięższe. Ja tutaj szukałem, udało mi się właśnie znaleźć model pod dętkę i ważą one około 270 gramów sztuka, te opony. Natomiast dokładnie ten sam model, ta sama szerokość w wersji tubeless według producenta waży 360 gramów. Prawie 100 gramów różnicy na jednej oponie, no to jest przepaść. To jest naprawdę dużo. No, opony pod tubelessa muszą po prostu być mocniejsze. Ta guma musi być tam grubsza, żeby one nie puszczały powietrza, nie traciły ciśnienia, więc różnice są tutaj też spore. Tu jeszcze taka ciekawostka, bo mogłoby się wydawać, że teraz wszyscy przechodzą na tubelessa, ale wcale tak nie jest. Dowodem na to jest chociażby fakt, że Pirelli chyba w jakimś swoim topowym modelu P0 opon do rowerów wypuściło właśnie wersję zoptymalizowaną pod dętki TPU, pod te ultradętki, których ja też używam. Także no to jest fajnie, że producenci też jakby nie pomijają różnych rozwiązań. I moim zdaniem w przypadku roweru szosowego to jest lepsza opcja niż tubeless, ale to już w to się dzisiaj nie będę zagłębiał, to jest temat na osobny odcinek. Ze statystyk YouTube'a wynika, że ponad 90% osób, które ogląda ten kanał, nie jest subskrybentami. Dlaczego warto to zrobić? Chociażby dlatego, że kolejny odcinek będzie odcinkiem, który myślę, że może wzbudzić naprawdę sporo emocji. Także koniecznie zasubskrybujcie, żeby tego nie przeoczyć. Kolejna modyfikacja, którą Wam polecam,
to dętki. Tutaj się dzisiaj przygotowałem. Mam pudełko po dętkach, które są założone do tego roweru. Są to dętki firmy Ride Now, są to dętki TPU, ultra dętki, jest kilka na to nazw, natomiast są to dętki po prostu lżejsze niż standardowe dętki butylowe, dużo lżejsze. One tutaj ważą 36 gramów sztuka. No, dętki, które tu były pierwotnie w tym rowerze oryginalne, ważyły około 130 chyba gramów, czy 120. Były to jakieś Schwalbe, taki lekki model, natomiast no, różnica jest tutaj ogromna i generalnie jest to najprostszy sposób na zbicie wagi roweru. Ja naprawdę Wam to polecam, bo koszt takiej modyfikacji ostatnio bardzo spadł. Kiedyś te dętki były drogie, to kosztowało około 100 zł za sztukę, natomiast teraz te chińskie dętki Ride Now można kupić w okolicach 20-30 zł na znanym portalu i jest to naprawdę fajna sprawa. Różnią się tym, że poza niższą masą rotowaną, czyli tym, co ma wpływ na to, jak rower jeździ w dużej mierze, są też troszeczkę mocniejsze niż standardowe dętki butylowe, są odporniejsze na przebicia i też trochę łatwiej je załatać, więc generalnie jest to naprawdę fajna modyfikacja, niedroga, która sprawi, że Wasz rower będzie lżejszy, będzie zwinniejszy, będzie lepiej przyspieszał. Ja generalnie systemu tubeless nie lubię, jak pewnie już wiecie, jeżeli obserwujecie ten kanał od dłuższego czasu. Oczywiście ma on swoje plusy, natomiast do jazdy szosowej czy dla lekkiej osoby, która nie ma problemów z przebijaniem dętek, tak jak ja na przykład, to no jest to przejście na dętki TPU jest po prostu tańsze, rower jest lżejszy niż w przypadku tubelessa i nie ma tej całej babraniny z dolewaniem mleka, uzupełnianiem. Jeżeli się zrobi większe przebicie tubeless i tak tego, czy przecięcie opony na przykład jakieś, nie wiem, centymetrowe, dwucentymetrowe, to mleko i tak tego nie załata i wtedy macie syf, babraninę i jeszcze musicie i tak wsadzić tam dętkę, żeby gdziekolwiek dojechać. Także no ja jestem wielkim zwolennikiem tych dętek, ale już abstrahując od tego, czy one są lepsze od tubelessa, czy nie, uważam, że jest to naprawdę fajna i tania modyfikacja roweru. Jeszcze jedną rzecz muszę tutaj dodać. Te dętki Ride Now, no słyszałem, że są polecane ze względu też na to, że fajnie trzymają ciśnienie w porównaniu do innych dętek TPU i rzeczywiście trzymają znacznie lepiej niż Revolupy, które miałem tutaj poprzednio i Pirelli, o Tubolito to już nawet nie wspominam, bo to mi tam wybuchło parę razy, ale naprawdę dobrze trzymają ciśnienie, są minimalnie cięższe niż na przykład te niemieckie Revolupy, których używałem, no ale to jest różnica rzędu 9 gramów, a no tak, praktycznie nie muszę tych kół dopompowywać co chwilę, tak jak to miało miejsce wcześniej. Dodatkowo w zestawie z tymi dętkami od razu przychodzi tam parę łatek, żeby je w razie czego zakleić, także naprawdę jest to fajnie zrobione. One też mają, przy wentylach jest metalowy gwint, także jeżeli używacie pompki, którą się nakręca, no to jest to trwalsze rozwiązanie niż na przykład w tych rzeczonych Revolupach, gdzie był gwint plastikowy i on mi się po jakimś czasie już wyrobił. Generalnie naprawdę fajna sprawa i jest to też super pomysł na dętkę zapasową, na taki zapas, który zawsze ze sobą wozicie, bo ona jest po prostu leciutka. Nawet jeżeli używacie tubelessa, no to też wiem, że wiele osób bierze dętkę zapasową w razie czego, więc to też jest dobry pomysł, żeby mieć coś tak lekkiego w zestawie naprawczym. Trzecia modyfikacja, jaką warto zrobić, to moim zdaniem wymiana kół. Nie mówiłem, że będą to tylko i wyłącznie tanie modyfikacje. Wymiana kół jest droga. Ten zestaw, który tu widzicie, kosztuje około 4000. Są to koła firmy Evanlite, polska firma. Ostatnio nagrywałem film z pierwszymi wrażeniami z jazdy na tych kołach i taką prezentacją, także link wyskoczy Wam teraz w górze ekranu, jeżeli chcecie zobaczyć. Krótko mówiąc, zmiana kół obniża wagę roweru na takie karbonowe. Obniża wagę roweru, zmniejsza masę rotowaną. Ten rower jest teraz o pół kilo lżejszy niż pierwotnie dzięki tym kołom, więc różnica jest spora. Rower jest zwinniejszy, sztywniejszy, lepiej przyspiesza i lepiej jeździ przy silnym wietrze i przy większych prędkościach. Oczywiście nie mówię o wietrze takim bocznym, natomiast przy jeździe pod wiatr, dzięki temu, że ten profil obręczy jest taki bardziej aerodynamiczny, mam wrażenie, że rzeczywiście łatwiej utrzymać taką sensowną prędkość, nawet gdy jedziemy pod wiatr. Także plusów jest bardzo dużo.
no niestety cena też jest wysoka, natomiast w porównaniu na przykład do tego, że są osoby, które wymieniają kompletny napęd w rowerze i kupują elektronikę, na przykład Strama Transmission, który kosztuje, nie wiem, czy 8 czy 10 tysięcy, no to moim zdaniem zdecydowanie lepiej wymienić koła w rowerze niż kupować nowy napęd, bo no, różnica będzie zdecydowanie większa i no, zyskacie na tym sporo. Już nie mówiąc o tym, że rower z takimi kołami no, po prostu lepiej wygląda i to jest nie tylko moje zdanie. No, jeżeli mamy tutaj już trochę większy ten stożek, to po prostu no, wygląda to bardziej rasowo, wyścigowo, także to jest też moim zdaniem fajna modyfikacja roweru, która potrafi naprawdę bardzo mocno zmienić jego charakter. Ten rower no teraz no jeździ sporo mocno inaczej niż wcześniej, inaczej wygląda, także naprawdę to jest rzecz, którą warto przemyśleć. Oczywiście są też koła tańsze, nie mówię, że trzeba kupować od razu jakieś takie wypasione. Często nawet zmiana na jakieś lżejsze aluminiowe koła, na przykład z lepszymi piastami, też już przyniesie jakąś tam różnicę, więc to jest też moim zdaniem fajna sprawa. Jeżeli lubicie swój rower, chcecie na nim dalej jeździć, to wymiana kół na pewno nie będzie głupim pomysłem. Czwarta modyfikacja na mojej liście to wymiana bidonów na bezkoszykowe. Nosiłem się z tym zamiarem od dawna, bo no generalnie wkurza mnie to, że te bidony są cały czas takie porypane, porysowane, poniszczone. Używałem tutaj dotychczas bidonów Camelback Podium, które są naprawdę fajne, dopracowane, nie śmierdzą, nie leje się z nich woda, wygodnie się z nich pije, łatwo je umyć. Generalnie wszystko jest na tak. Natomiast no, po jakimś czasie już użytkowania są po prostu całe porysowane, napisy są praktycznie już niewidoczne. No i jest to takie średnie. Natomiast od jakiegoś czasu właśnie widziałem, że jest taka firma jak Fidlock i oni mają bidony magnetyczne. I no teraz się tutaj na to zdecydowałem. Fajna sprawa moim zdaniem. Co zyskujemy dzięki temu? Poza tym, że się nie będą niszczyły. Bidony łatwo się odkłada na miejsce, bo one same wskakują magnetycznie, natomiast żeby je wyjąć, trzeba zrobić taki półobrót, czy tam nawet ćwierć obrotu tym bidonem. No siedzi to bardzo pewnie. Gdy zdejmiemy te bidony z roweru, no to on wygląda moim zdaniem dużo lepiej, bo nie ma tych sterczących jakichś plastikowych elementów z ramy, czyli tych koszyków. To mi się nigdy nie podobało. Wiem, że to pewnie jest wbrew tutaj zasadom Velominati, bo koszyki muszą być dopasowane do roweru i w ogóle nie można używać bezkoszykowych bidonów, natomiast no mi się to nie podoba. Moim zdaniem ten rower dużo lepiej wygląda bez tych koszyków. Zostają takie małe bazy, tak zwane, gdzie są te magnesy, ale to jest prawie niewidoczne. No i jest to naprawdę wygodne w użyciu rozwiązanie. Oczywiście są plusy i minusy. Kolejnym plusem jest jeszcze to, że rower jest trochę, nie wiem, wydaje mi się, że może być trochę bardziej aerodynamiczny, bo one są takie lekko spłaszczone. Ten spłaszczony, a nie taki okrągły kształt spowoduje też, że wygodnie się je chwyta. No i dodatkowo mają jeszcze takie zakrywki na te ustniki, więc to jest kolejny plus, bo gdy jedziecie w jakimś pyle, w błocie, czy na przykład na gravelu, no to po prostu to się nie brudzi, chociaż mi się zdarzało nawet, że na szosie miałem to całe w piachu, gdy jechałem na przykład po jakiejś zakurzonej drodze. Minusem jest natomiast to, że gdy taki bidon na przykład zgubicie, czy zapomnicie z jakiegoś tam, nie wiem, punktu z jedzeniem na wyścigu, no to nic innego się tutaj już nie zamontuje. Gdy mamy zwykłe koszyki na bidony, to lepiej lub gorzej, ale jakąś tam butelkę plastikową z wodą da się tam dopasować. Natomiast tutaj no niczego do tego nie przypniecie, chyba że na trytytki na stałe. No więc to jest trochę minus. Kolejnym minusem jest to, że jest to dosyć drogie rozwiązanie, bo te bidony kosztują mniej więcej 170-200 zł z tą bazą. Same te butelki są tańsze, natomiast z tą bazą no, jest to jakiś tam koszt. Ale czy jest tu taka duża różnica względem Camelbacka? No nie wiem, no z tego co pamiętam, te Camelbacki Podium też kosztują w okolicy chyba 80 czy 100 zł. Do tego też trzeba kupić koszyk na bidon. Także no jest trochę drożej,
ale moim zdaniem jest to fajna modyfikacja, no głównie pod kątem wyglądu roweru, bez tych bidonów, ale jest to też po prostu dobry produkt, jest wygodny w użyciu. Ostatnia, piąta modyfikacja na mojej liście to wymiana owijki. Oczywiście owijkę wymienia się zazwyczaj wtedy, gdy się po prostu zużyje i warto to zrobić, bo rower też może zyskać na wyglądzie, gdy mamy już taką starą, przepłoconą, pozdzieraną tą owijkę, to naprawdę kiepsko wygląda. Ale gdy już będziemy ją wymieniać, to warto moim zdaniem wybrać model grubszy niż taki standardowy. Ja tutaj mam Fizica Solo Cash taki 3,5 mm, czyli to jest jedna z najgrubszych owijek, jakie można kupić. I ja generalnie bardzo lubię taki grubszy chwyt kierownicy. Oczywiście to zależy mocno od tego, czy ktoś ma małe dłonie, czy duże. Jeżeli ktoś ma krótkie właśnie palce, małe dłonie, to niekoniecznie taka bardzo gruba kierownica jest dla niego wygodna. Natomiast no warto moim zdaniem tutaj poeksperymentować. Ja tutaj już mam dosyć grubą owijkę, dodatkowo mam takie żelowe inserty wsadzone i to już nieźle poprawia komfort. Natomiast teraz wybrałem model jeszcze grubszy, zobaczymy jak to będzie działać. Natomiast no, idea jest tutaj dosyć prosta. Im grubsza owijka, im więcej tutaj tego mamy pod dłonią, tym tłumienie nierówności, jakichś takich wibracji pochodzących z jazdy, nie tylko po szutrze, ale na przykład też po asfaltach kiepskiej jakości, no to tłumienie będzie lepsze z grubszą owijką, mniej tego będzie na nasze ciało tych wibracji przenosiło, więc moim zdaniem to jest też sensowna modyfikacja roweru, bo będzie nam się po prostu lepiej i wygodniej jechało. Dajcie znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, chociażby w kwestii tej owijki, bo to jest sprawa taka mocno subiektywna. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!